Jest 1 marzec, witam. Są firmy, które wysyłają od razu kłącza zamówionych roślin, bulwy, nasiona, to wiadomo, osprzęt również, ale większość firm teraz przyjmuje zamówienia na roślinki bulwiaste, a wysyła za jakiś tam czas, 3 tygodnie, miesiąc, to zależy, a w styczniu już się zaczynają takie przedsprzedaże. Tu natomiast firma Benex pisze tak na stronie, na Allegro: jak zamówimy do godziny 11, dostawa już kolejnego dnia. I tak też się stało w tym przypadku. Ja zamówiłam, teraz zobaczycie Państwo co. Niewielką ilość nasion. Poprzednim razem zapomniałam ocenę wystawić, jak najbardziej pozytywną w przypadku ostatniego zakupu. Teraz postaram się to nadrobić. No dobra, mamy tak. Szczawik DePay. Proszę sobie zerknąć w internecie, jak wygląda. Nieliczne nasionka. To cynia skabiozowa. Ona przepięknie wygląda w realu, na żywo, rany. Czadowo, naprawdę. Polecam każdemu w ogóle cynię wysiewać. Skabiozowa jest naprawdę piękna. No i tak, roślina, którą poznałam w zeszłym roku. Wysiałam miks kolorów i mnie urzekła pokrojem łodygi. Liści, specyficzna roślinka. Jest to zatrwian wrębny i ona jest świetna na zaniedbanie, na suszę. Tak, postępowałam niedobrze z roślinami w zeszłym sezonie, bo tak po prostu wyszło. I ona jest piękna, odporna, śliczne, ma końcóweczki różowe. Tu mam właśnie 2 kolorki, były jeszcze inne. A teraz zobaczcie, słonecznik ogórkolistny. Do tej pory wiedziałam o istnieniu odmiany Vanilla Ice, natomiast tu mamy kolejną, Italian Green Heart. Włoskie zielone serce. Dobrze jest nasionka zamawiać przy okazji zamawiania czegokolwiek u jakiegokolwiek sprzedawcy. Można sobie pomalutku zgromadzić swoją kolekcję. To nie będzie jedyny słonecznik. To jest odmiana o wysokości 1 metr. Tu mamy kolejną i to już jest droższa sprawa. 10 złociszy. Odmiana F1. Nigdy wcześniej nie widziałam w sprzedaży tej odmiany. To jakaś chyba nowość. Ozdobny buttercream. Również o jasnych płatkach, ale różniących się pokrojem. Tak, podróbcia? Zobacz. Nasion jest niewiele, a wysokość roślinki do 1 metra również. Tak, to są nasiona. A teraz coś jeszcze. Czyli kłącza kanny. W tym przypadku kanna Durban. A wielkość kłącza zaraz otworzę, pokażę i do donic posadzę, żeby wybudzać już szybciutko. A pani podróbcia na co czeka? Tak, tutaj nie wolno. Tu są wysiane sałaty, koleżanko. Tu są sałaty. A ty już co chciałaś wejść, tak? Zaczynają kiełkować. 22 lutego siane. No nie możesz. Nie możesz, moja miła, tu wchodzić. Mam jedną sztukę, która mi słabo przezimowała, a to dlatego, że była niewielka i bardzo mało przyrosła, gdy ją wykopałam. A zobaczmy, jak wygląda to. O, ładne 2 oczka ma. Koleżanko Moniko, porównamy z twoimi
spójrz, ty mi dałaś cynk, że tak powiem, bo ja ostatnio nie śledzę odnośnie, no, sprzedaży kann. No, że trzeba nieco uzupełnić swoje zapasy, więc ja jednak zamówiłam w te pędy. Wiem, że ty też, więc porównamy wielkość kłączy. Kolejna kanna Pretoria. Tak się mówię, nie będę zamawiała na razie, nie będę, ale potem inne rzeczy będą ważne do wykonania. A szkoda roku tracić. Proszę bardzo. Tak wygląda. Ładne. Coraz lepszy ten materiał jest nasadzeniowy. Kolejna odmiana. A ja zamówiłam, wiecie, ze względu na pewną odmianę. Zaraz do niej dojdziemy. Teraz striata. To są kanny o przepięknych liściach. Nie takich zwykłych. Paskowanych, wzorzystych. Nie z powodu choroby, tylko z powodu właśnie ich urody. Mają kwiaty, tak jak ta. Przepiękne, pomarańczowe. Grube lub cienkie lub wąskie. Tu mamy takie kłącze. Ono gdzieś tu ma oczka na pewno. Ale żywe, jędrne. Boże kochany, jaka to różnica z kłączami przed lat wieloma. Jest jednak konkurencja duża i firmy się starają. I to już widzę. Teraz odmiana Panache. I firmy się starają, drodzy Państwo. A u mnie będą w tym sezonie kanny królowały. Też ekstra. Kanny będą królowały wśród arbuzów, morza, setek sadzonek. Ze 200 sadzonek będzie w tym sezonie. W zeszłym było więcej. Ale patrzcie, no jest buła. Trochę jak ślimak, jak pomrów. Ten, który zakrada się do naszych nasadzeń i opiernicza, że tak powiem, listki im. Dobra nasza, ładne. Ale najbardziej mnie interesuje ta odmiana. Stuttgart o biało-zielonych liściach. Ja mam bardzo zasuszone kłącze tej odmiany. Wykopane, było długie, okazałe, ale on niesamowicie kurczy się. I ze względu na tę odmianę zamówiłam pozostałe. Zobaczcie. Stuttgart. Ta kanna nienawidzi, nie można jej sadzić w pełnym słońcu. Absolutnie. Nawet w półcieniu może mieć przypalone liście. To jest jej taka uroda. Biało-zielone ma liście. Niesamowicie piękne. Niektóre liście prawie że białe potrafią wyrosnąć, tylko muśnięte zielenią. Stuttgart. Bardzo duży wybór odmian jest kann. Dobra, na tym kończę, ale jeszcze przed chwilą, będąc w sklepie, miks nasion spotkałam zatrwian wrębny, więc jeszcze dokupiłam. Te niebieskawo wyglądające fioletowo ekstra się prezentują przy różu. Zobaczcie. I właśnie te białe czubeczki, bo nie każdy kwiatek jest zakończony białym czubeczkiem. A to dodaje dodatkowej urody. Wszystkiego dobrego i tutaj jak najbardziej na plus, na 6. Wiem, że wszystkie firmy trzymają się jednak wielkości. Chyba takie są już nakazane procedury. Nie wiem, jak to inaczej ująć. Ale bywa tak, że potrafią być mocno zasuszone albo w sumie wielki nic wygrzebie się z tego oto torfu. A tu jest z roku na rok coraz lepsza kondycja. To co? Widokiem na siewki. Pozdrawiam. I dziś, 6 dni od wysiewu, wykiełkowały pierwsze pomidorki. 5 odmian. Podróbka złaś! Złaś! Ale to szybko złaś! No tu jest niewysiane na szczęście. Jeszcze protestuje. Jeszcze mówi miał, miał. Podróbka. Łobuziaro.
Także wysiewy moich sałat, które się wyciągają, ale one na dwór wyfruną. Z tym, że dzisiaj mamy tylko 5 stopni, więc śnieg sypie. To na razie tu stoją. Kalarepa, blankiet. A tu, kolego Pawle, kalarepa, od ciebie chyba jeszcze nic. Dobra, do widzenia.